Jeżeli czujecie się rano ociężali i macie ochotę na jogę, ale Wam się nie chce, możecie zacząć właśnie od kilku takich spokojnych ruchów. Mam na imię Uma Gowri, jestem nauczycielką jogi. Om Sri Sri Gurupadam Brusha Matrushar. Om Sri Sri Gurupadam Brusha Matrushar. Om Sri Sri Gurupadam Brusha Matrushar Nitai Premanand Gaur Hari Hari Bol. Jai Guru. Witam Was serdecznie na tej lekcji jogi, w której będziemy uczyć się, w jaki sposób transformować nasze stany energetyczne, czy jest to ociężałość, czy może nadmierna aktywność, w stan jogi, w stan równowagi. Mam na imię Uma Gowri, jestem nauczycielką jogi, praktykuję medytację, jogę, swadhyaję od 20 lat. Uczę się w Indiach od 10 lat u mojej mistrzyni Parvati Baul. Często, gdy budzimy się rano, czujemy się albo trochę ociężali, nic nam się nie chce, zmęczeni, mimo że spaliśmy całą noc, albo z kolei bardzo szybko musimy wszystko zacząć i w głowie nam się gromadzi 1000 pomysłów i 1000 zadań do zrobienia. W jaki sposób znaleźć czas nawet na 15-20 pół godziny praktyki jogi, jeżeli nasz umysł nam na to nie pozwala? W filozofii indyjskiej mówimy o 3 stanach, 3 jakościach natury, które rządzą naszym nastrojem. Są to tamas, ociężałość, rajas, aktywność oraz sattva, spokój i jasność. Niektóre z asan, które Wam dzisiaj pokażę, pomogą Wam przejść z stanu takiej ociężałości i spowolnienia w bardziej dynamiczny i zrównoważony stan, który pomoże Wam zachować pozytywny nastrój i energię do końca dnia. Jedną z takich praktyk porannych, która właśnie równoważy tamas, rajas i sattwę, jest powitanie słońca Surya Namaskar. Dzisiaj pokażę Wam kilka pozycji, które są wstępem do tej praktyki. Jeżeli praktykujecie je przez kilka dni, będzie Wam łatwiej później zacząć również praktykować Surya Namaskar. Zacznijmy od chwili skupienia. Siedzimy wygodnie, możecie usiąść na małej albo większej poduszce, zależy od tego, co Wam jest potrzebne. Ja mam zawsze ze sobą taką niską poduszeczkę, którą podkładam pod biodra, żeby moje plecy były wyprostowane i mogłabym dłużej siedzieć w pozycji wygodnej, która jest dobra do medytacji i pranayamy. Zamknijmy oczy. Ręce są położone swobodnie na kolanach. Poczujmy, jak ciężar ciała opada w stronę podłogi, w stronę ziemi. Ciało robi się ciężkie. Z tego poczucia ugruntowania czujemy taką spiralną, dynamiczną energię, która podnosi nas do góry, wyciąga nasz kręgosłup do pionu. Plecy są wyprostowane, ale rozluźnione. Czubek głowy kierujemy w stronę nieba. Broda jest lekko przybliżona do szyi. Więc nie siedzimy tak, tylko lekko do dołu. Oczy są zamknięte. Na wdechu rozluźniamy brzuch. Na wydechu pępek wraca w stronę kręgosłupa. Napinamy lekko mięśnie pod pępkiem. Możecie położyć rękę na brzuchu. Jeszcze raz. Wdech. Brzuch się rozluźnia.
Wydech. Napinamy lekko mięśnie pod pępkiem, wypuszczając powietrze. I ostatni raz wdech i wydech. Zacznijmy od małej rozgrzewki na siedząco. Zróbmy kilka ruchów, zaczynając od bioder. Wykonujcie je trochę wolniej niż wasza naturalna tendencja. To pozwala mieć większą świadomość ruchu w jedną stronę i w drugą stronę, na przykład 3 razy. Wyciągamy ręce do góry. Czujemy, jak skóra na dłoniach się napina, boki się wydłużają. I krzyżujemy palce z tyłu. I wzrok kierujemy do góry. Wdech i wydech. Łopatki się zbliżają jedna do drugiej. I rozluźniamy. Teraz kilka ruchów kręgosłupa. Zaokrąglimy plecy, pochylimy głowę lekko do przodu. Siedzimy teraz na tyłach naszych pośladków i wyginamy kręgosłup do przodu, pierś do przodu. Plecy wyginają się trochę jak kaczka. I jeszcze raz. Do tyłu, wydech, do przodu, wdech, do tyłu, wydech, do przodu, wdech. Ostatnie ćwiczenie z takiej naszej rozgrzewki, skręt do tyłu. Połóżmy prawą rękę z tyłu za plecami. Możecie dotykać czubkami palców. Prostujemy plecy, wyciągamy czubek głowy do góry. Lewa ręka leży tutaj na zewnątrz uda. Na wdechu wyciągamy się do góry. Na wydechu skręt do tyłu. Wdech do góry, wydech do tyłu. Wracamy do pozycji prostej. I teraz z drugiej strony. Prawa ręka na prawym udzie, lewa dłoń z tyłu, oparta na czubkach palców. Wypychamy ciało do góry, kręgosłup jest prosty i na wydechu skręt. Jeszcze raz. Wdech, prostujemy i wydech, skręt. Jeżeli czujecie się rano ociężali i macie ochotę na jogę, ale wam się nie chce, możecie zacząć właśnie od kilku takich spokojnych ruchów, od wyciągnięcia rąk do góry, skrętu, kilku krążeń, zaczynając od bioder. I wtedy zobaczycie, że już energia zaczyna budzić się do działania. Odchodzimy od tego ociężenia tamasu, który pozwolił nam na odpoczynek w nocy i przechodzimy w stronę radziasu, aktywności. Natomiast yoga pozwala nam również przekroczyć radzias i dojść do jakości sattwy. Zobaczycie, jak poczujecie się pod koniec tej naszej lekcji. Przejdziemy teraz do pozycji na czworakach. Nogi rozstawione są na szerokość bioder. Kładziemy dłonie, układając ciało w ten sposób, żeby nadgarstki były bezpośrednio pod ramionami. Zrobimy podobne ćwiczenie do tego na siedząco. Nazywamy go w jodze kot i krowa. Na wydechu wyginamy grzbiet do góry, rozluźniamy głowę, pępek przybliża się do kręgosłupa. Na wdechu wyginamy kręgosłup, guzy kulszowe kierujemy w stronę sufitu i wzrok również w stronę sufitu. To pozycja krowy. Na wydechu z powrotem zaokrąglamy grzbiet, odpychamy się od podłogi, ręce i dłonie są aktywne i na wdechu opuszczamy
brzuch, wyginamy grzbiet. Jeszcze raz wdech, zaczynając od bioder, tak jakby podwijamy ogon pod siebie, opuszczamy głowę, wzrok skierowany w stronę pępka i ostatni raz na wdechu rozluźniamy biodra, kierują się do góry i wzrok w stronę nieba. W tej pozycji podwiniemy palce u stóp i odpychając się od podłogi, unosimy kolana do góry i odpychamy biodra jak najdalej. Na razie kolana są zgięte i teraz prostujemy plecy, głowa chowa się między ramiona, wypychamy kręgosłup i biodra po przekątnej jak najdalej od dłoni. Wdech i wydech. Brzuch dotyka ud. Możemy teraz jeszcze wyżej stanąć na czubkach palców i wypchnąć plecy, przyciągnąć się jak kot albo pies i prawa pięta w stronę podłogi i potem lewa pięta w stronę podłogi. Robimy takie kroczki. Lewa, prawa, lewa, prawa. Bardzo dobrze. To wyciąga mięśnie tyłu nóg. Jednocześnie aktywuje nasze ramiona, nasze dłonie, przepływ energii. Krew napływa do głowy, co sprawia, że krążenie się poprawia, serce się wzmacnia. I na koniec wyciągamy się jeszcze raz, prostujemy nogi, nawet jeżeli nie dotykają pięty do podłogi, Adho Mukha Svanasana. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Następną pozycją będzie Shanchalasana. Zrobimy duży krok do przodu, prawa noga między ręce. Kładziemy lewe kolano na podłodze. Jeżeli to przejście jest dla Was nieco trudne, pokażę Wam opcję. Drugą opcją jest pozycja Adho Mukha Svanasana. Najpierw zginamy lewe kolano, kładziemy na podłogę i potem powoli możemy postawić prawą nogę z przodu i położyć stopy płasko na macie. Shanchalasana, pozycja jeźdźca. Z tej pozycji, jeżeli chcecie zrobić troszeczkę większy wykrok, podwijamy palce lewej stopy, unosimy nieco kolano do góry i przesuwamy je nieco dalej. Na wdechu, odpychając się od podłogi, wypinamy lekko pierś i kierujemy wzrok do góry. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Możecie opierać się czubkami palców od podłogę albo położyć całe dłonie na podłogę. Poczujcie, co dla Was jest bardziej odpowiednie, w której pozycji czujecie się swobodniej. Jeżeli nawet ta pozycja jest trudna, proponuję Wam trzecią opcję. W trzeciej opcji używam 2 kostek do jogi, żeby podnieść moje ramiona nieco wyżej, jeżeli brakuje mi miejsca. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Możemy również opuścić kostki na drugą pozycję. Odpychamy się teraz od podłogi. Kolano lewe idzie do góry, prawa noga do tyłu i pozycja psa z głową w dół, Adho Mukha Svanasana. Możecie ją wykonać albo kostkami, albo bez kostek.
wdech i wydech. I lewa noga do przodu. Odpychamy się od kostek i wzrok prowadzimy do góry. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Rozluźniamy biodra, pozwalamy im opaść do dołu. Czujemy, jak rozciągają się mięśnie. Ten mięsień to iliopsoas, mięsień, który łączy kręgosłup z prawą nogą. Pozwala ją zginać oraz pozwala na wygięcie ciała do tyłu. Podwiemy prawe palce u stóp do góry. Teraz położę kostki na bok. Odpychając się od podłogi, jeszcze raz Adho Mukha Svanasana. Jeszcze raz prawa noga do przodu, lewe kolano na podłodze, wdech do góry. Teraz nieco szybciej i na wydechu Adho Mukha Svanasana. Teraz lewa noga do przodu między dłonie. Na wydechu Adho Mukha Svanasana. I ostatni raz. Prawa noga do przodu i Adho Mukha Svanasana. Lewa noga do przodu. Shanchalasana. I ostatni raz. Adho Mukha Svanasana. Kładziemy kolana na podłogę. Palce u stóp dotykają się. Rozstawiamy lekko kolana. Odpychamy się dłońmi od maty i wyciągamy ciało do przodu. Balasana. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Rozluźniamy brzuch i czujemy, jak naciska on na uda. I na wydechu pępek wraca w stronę kręgosłupa. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Możemy wydłużyć lekko wydech. Jeszcze raz wdech. I wydłużony wydech. Ciało opada na matę. Jest rozluźnione. Powoli wracamy do pozycji na czworaka, a następnie do pozycji klęczącej. Kładziemy ręce na udach, wzrok skierowany do przodu. Vajrasana. Jeżeli czujecie, że w tym miejscu jest Wam niewygodnie, możecie wziąć zwinięty ręcznik albo taką jakąś niski wałek czy poduszeczkę i podłożyć pod kostki. Na wdechu czujemy, jak kręgosłup się prostuje. Na wydechu ciężar ciała opada w stronę podłogi. Krzyżujemy palce u rąk, wyciągamy kręgosłup do góry. Na wydechu opuszczamy dłonie na czubek. Głowę czujemy, jak łopatki się zbliżają do siebie. I jeszcze raz. Wypychamy dłonie do góry. Poczujcie, jak energia zaczyna szybciej płynąć. Czujemy lekkie, może nawet mrowienie w palcach. Robi nam się gorąco. To jest świetna pozycja, żeby wyjść z ociężałości w dynamizm. Wdech i na wydechu opuszczamy dłonie, kładziemy je z powrotem
na udach. Dziękuję Wam za tą krótką praktykę na pobudkę. Następnym razem, jak obudzicie się ociężale, ale w kącie głowy rzeczywiście macie ochotę na tą praktykę jogi, ponieważ codzienna joga to jest to, co naprawdę może zmienić nam życie, pamiętajcie o naszej lekcji na przemienienie tamasu, ociężałości w dynamizm i pozytywność. Zanim skończymy, przypominam Wam o tym, żeby zakończyć każdą sesję jogi kilkoma minutami shavasany, pozycji horyzontalnej, w której integrujemy wszystkie pozytywne efekty jogi i wracamy do wewnętrznej równowagi. Kładziemy się na podłodze. Nogi wyprostowane, lekko rozstawione. Dłonie skierowane w stronę nieba. Brzuch rozluźniony. Wdech i wydech. Na zakończenie usiądźmy jeszcze raz w pozycji siedzącej. Ręce spokojnie na kolanach. Brzuch jest rozluźniony. Możecie zamknąć oczy i zaśpiewajmy razem mantrę Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Tat Sat. Jai Guru, Jai Guru, Jai.